Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego serialu historyczno-przyrodniczo-budowlano-architektonicznego pod tytułem Kamień na kamieniu. W dzisiejszym odcinku będzie trochę ciemno. A dlaczego? No dlatego, że już tak jest, że w opuszczonych, zapomnianych, podziemnych obiektach jest ciemno. Pokażę Wam dzisiaj, moim zdaniem, jedną z najbardziej zapomnianych i niedocenionych twierdz leżących na terenie Polski. Twierdzę w Chełmie, razem z jej podziemiami. Miłego oglądania. Decyzja o budowie twierdzy Chełm zapadła w 1901 roku, czyli na początku XX wieku, kiedy tutaj jeszcze wszędzie panowały Niemcy. Nie jest to więc stricte polska twierdza oczywiście. Uznano, że tutaj właśnie w Chełmie, gdzie jest przeprawa, wtedy jeszcze promowa, nie była mostu, przyda się taka twierdza, która będzie regulowała odcinek twierdz dolnowiślańskich na odcinku pomiędzy twierdzą w Grudziądzu a twierdzą w Toruniu. I tak też się stało. Postawiono tutaj w ciągu 8 zaledwie lat w kilku miejscach takie oto forty. Pomiędzy nimi postawiono mniejsze schrony bojowe piechoty i w 1910 roku, ale jeżeli się okaże, że w 1909, to się na mnie nie obraźcie. Oj, coś mi wpadło do oka, głupia mucha. Nienawidzę tych stworzeń. A tak powiem, w 1910 roku twierdzę oddano do użytku. Te dziwne takie instalacje z cegły, to co widzicie na filmie, czasami się tutaj tak przemyka na niektórych ujęciach w podziemiach, to są specjalne miejsca, w których mogą sobie mieszkać, zimować nietoperze. Jest ich tutaj bardzo dużo, ale chyba jesteśmy poza sezonem, bo wszystkie wyfrunęły. A przynajmniej żadnego nie widać, żeby ich nie pobudzić. Bo jak mi się wkręcą we włosy, to będzie kłopot. Tu jest taki ciekawy element, nie wiem czy będzie widać, bo oczywiście jest ciemno, ale spróbujmy. Ta cała ściana jest taka wypiętrzona w tą stronę, tak jakby ją coś wypchnęło. I teraz pokażę Wam, jak to się stało. Tutaj po drugiej stronie, o to widać, tu po drugiej stronie, zobaczcie, wewnątrz jest krater. Poświecę. O! No chyba nie widać, musicie mi zaufać. Jest krater. Prawdopodobnie ktoś tutaj wysadził duży ładunek wybuchowy, bo zobaczcie, w suficie nie ma dziury. To nie jest tak, że bomba lotnicza wpadła albo czołg przez ten wąski otwór strzelił tutaj pocisk. Coś tutaj eksplodowało i tą ścianę naprzeciwko, tą potężną, ogromną ścianę aż wepchnęło do środka. Musiała być mega eksplozja, zresztą widać to nawet na suficie
że sufit jest poniszczony. Tutaj, gdyby przyszła wam ochota zwiedzać z małymi dziećmi, uważajcie, bo są takie dziury. Troszkę zastawione, ale jest to na tyle zbutwiałe, że pod ciężarem może się zapaść. Są tutaj studnie, stare ujęcia wody dla kompanii, które tutaj stacjonowały, więc trzeba patrzeć cały czas pod nogi, a najlepiej dzieci zostawić w domu. Obiektów twierdzy jest do zwiedzenia, moi drodzy, bardzo dużo. Wspomniane 8 fortów głównych, które, no jak widać, całkiem są, o tutaj dobrze widać, całkiem są duże i obszerne. One mogły pomieścić kompanie piechoty. Były osobne pomieszczenia dla zwykłych żołnierzy, osobne dla oficerów, były pomieszczenia amunicyjne, pomieszczenia opatrunkowe, magazyny, składy itd., itd. Tych fortów było 8. Kilkanaście dodatkowych, niewiele mniejszych, no może o połowę, tak zwanych fortów piechoty, w których stacjonowało od plutonu do 2 plutonów żołnierzy i kilkadziesiąt następnych fortów amunicyjnych, artyleryjskich. Strasznie nie lubię tego wyrazu i zaraz będę, uwaga, bieg po błocie, po wodzie. Ja się ochlapałem. Wszystko dla was. Fortów artyleryjskich, składów, magazynów. Tu jest fajne o takie. Jedno z niewielu zachowanych, oryginalnych grafik, oznaczeń po niemieckich. To ma jakieś 110-115 lat ta tablica. No niewiele się zachowało, ale zawsze troszkę. O, widać strzałkę. I strzałka mówi: pierwszy pluton na prawo, drugi pluton na lewo. No tak mniej więcej. Zwiedzenie fortów, tak jak wspomniałem, zajmie wam bardzo dużo czasu, więc lepiej wybrać sobie po prostu kilka obiektów i celować w nie, a nie tak jak ja zrobiłem, próbować zwiedzić wszystko. A zgasiłem? A zgasiłem. Wszystkie inne twierdze, które zwiedzaliśmy, twierdza w Warszawie, w Poznaniu, wrocławska, mnóstwo jakichś takich rozbudowanych umocnień, zostały pochłonięte przez rozrastające się miasta. Natomiast miasto Chełmno się nie rozrosło i te forty stoją daleko od jakichkolwiek zabudowań. Najlepiej zwiedzając, zaopatrzyć się w terenówkę. A jak nie w terenówkę, to chociaż w rower, bo zwykłym samochodem mało gdzie dojedziecie. Dużo będziecie musieli chodzić z buta, ale to jest fajne, bo dzięki temu zostały te wszystkie budowle militarne w większości niezagospodarowane, całkiem w dobrym stanie. Aczkolwiek niestety, i to zobaczycie na filmie, wiele z nich jest niesamowicie, nie wiem jak to nazwać, umorusanych, uświnionych, zaśmieconych.
No i słuchajcie, muszę kogoś pochwalić. Widzicie, da się uprzątnąć takie forty, żeby były piękne i sympatyczne i nie doprowadzały na skraj rozpaczy. Bardzo ładnie posprzątany fort. O, tu jest podpisany, który to? Tutaj. O, tu, ten. Brawo dla tych państwa. Troszkę padliną jedzie, ale schron amunicyjny fajny, betonowy, to już nie jest cegła, tylko kawał porządnego betonu, co świadczy o tym, że jest to jeden z później wznoszonych schronów albo punktów piechoty, bo wcześniejsze były z cegły, a późniejsze z betonu. No spróbujemy. Słuchajcie, mała porada dla takich początkujących eksploratorów: nigdy nie róbcie tak jak ja robię, czyli po takich obiektach pamiętajcie, nie chodzi się samemu. Zawsze się chodzi we dwóch, po to, że jak wlecicie do jakiejś studni, wyskoczy na was jakiś dzik, wściekły pawian, coś wam odgryzie rękę czy głowę, to zawsze kumpel może nie uratuje, ale przynajmniej będzie wiedział, że trzeba wezwać pomoc i gdzie jesteście, bo jeżeli teraz coś na mnie na przykład tutaj zleci albo zarwie się pode mną, nikt nie będzie wiedział, gdzie mnie szukać. I skończycie tak jak te kości tam przed chwileczką, co pokazywałem obok. No dobra, to tyle mądrości, ale wiadomo, mądrości mądrościami, a kto by tam się słuchał mądrości? Idziemy! Dubu. Mieszka tu sobie żaba i podejrzewam, że zimuje tu dużo więcej stworzeń. Ktoś tu wbił kołek, podejrzewam, że nie wiem po co. A biorąc pod uwagę, jak wygląda podłoga, zaraz ją pokażę, o, to myślę, że przez dużą część roku jest tutaj pomieszczenie zalane wodą. No i to by się zgadzało z tą żabą. Powiem tak, żaba ma przygodę życia. O, spróbuję wyjść. Oczywiście trzeba patrzeć pod nogi. Patrzenie pod nogi ma przyszłość, zwłaszcza w dziurach. A to zobaczymy, co jest tam. Co ciekawe, twierdza ta nigdy nie była użyta. Nigdy nie została użyta, nigdy nie toczyły się pod nią jakieś działania wojenne. Pierwsza wojna światowa tutaj nie dotarła. Niemcy się obronili, oczywiście tam wojska carskie wbiły się głębokim klinem w stronę Torunia, ale tutaj do Wisły nie dotarły. I twierdza milczała. Te jej 8 fortów, kilkanaście mniejszych fortów piechoty nie ziało ogniem, nie strzelało. Nic tutaj tak naprawdę się nie wydarzało, a wojska, które tutaj stacjonowano, wysłano gdzieś tam na Prusy, pomagać Hindenburgowi rozgromić Rosjan. Jak ta bitwa się nazywała? Pod Tannenbergiem. Wydaje mi się, że pod Tannenbergiem. Później, podczas II wojny światowej, no też się tutaj nic nie wydarzyło. Polacy tego nie bronili we wrześniu 1939. No, zostali oskrzydleni.
Natomiast tak trochę naciągając, można powiedzieć, że coś tam się działo w 1945 roku, w styczniu i lutym 1945, jak wojska, już wtedy radzieckie, a nie carskie, szły, a precz mi te komary, szły na Berlin i też tędy właśnie próbowały przebić się na drugą stronę Wisły, co oczywiście im się udało. Niemcy wtedy w tym regionie nastawiali bardzo dużo takich betonowych bunkrów, tobruków i bardzo im takich podobnych, ale też za bardzo się nie spisały, nie miały tutaj nic roboty, a obiekty twierdzy w ogóle nie walczyły. Rosjanie szybko przełamali te umocnienia, przeszli jak zwykle bokiem i tyle. I twierdza nigdy nie strzelała. Oglądajcie, jest tego naprawdę dużo. Żeby nakręcić ten materiał, spędziłem tutaj w tym błocie i znowu całe szczęście mam terenówkę, nie chwaląc się, 4 dni z hakiem. Niestety to jest jeden z najbardziej usyfionych. Usyfiony to bardzo ładny wyraz, za ładny wyraz jak na stan tego obiektu. Jeden z najbardziej ubrudzonych, że tak będę kulturalny, miejsc. Serce się kraje. Powiem wam tak, takie moje przemyślenie, jeżeli widzicie te wszystkie śmieci, które tutaj są, przecież one same się nie przyniosły. Ja wiem, że to przynieśli jacyś ludzie, ale wyobraźcie sobie, ile czasu trzeba nosić, ile lat takie sterty śmieci, żeby je tu donieść. To nie jest kwestia, że ktoś podjechał bryczką i wyrzucił kilka metrów sześciennych brudu, syfu, odpadów. To przez lata, to przez dziesiątki lat znoszono i wiecie co? To nie przynosił ktoś z Bydgoszczy, to nie przywozili ludzie z Torunia. Po co by mieli jechać kilkadziesiąt kilometrów? Nikt z daleka tego tutaj na plecach nie taszczył, zwłaszcza że od najbliższej drogi jest kilkaset metrów.